Panie, tak to my drugiej Japonii nie wybudujemy, kurde. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i chciałbym Was zaprosić na dla mnie taki nietypowy film, bo taki to jest trochę powrót do takiego wędkowania, myślę, że sprzed wielu lat. Mam ze sobą mało sprzętu, to jest taki sprzęt, który można na własnych barkach zanieść na stanowisko. Jestem na stawie numer 3, to jest łowisko specjalne koła PZW Mełgiew. Na marginesie bardzo dziękuję Narcyzowi i Rafałowi za opiekę tutaj i podpowiedzi dotyczące łowienia na tym łowisku, ale także prezesowi tego koła w Mełgwi, panu Adamowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest jeszcze koniec zimy, pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, 2 stopnie jak wsiadłem do auta, także przymrozku nie było, ale jest dosyć chłodno. Tak jak tutaj zdradził mi Rafał i Narcyz, to jest staw, który jest przeznaczony na zawody. Podstawową rybą, która trafia do siatek, to są piękne karasie, więc to jest ryba, na którą się nastawiam, ale też się liczę z przyłowem karpi. Także zapraszam Was na film. Stanowisko przygotowane, wszystko mam pod ręką, więc można rozpocząć wędkowanie. Dzień jest chłodny, noc też była chłodna, więc rozpocznę ostrożnie. Nie będę nic nęcił. Podajnik wielkości S, 30-gramowy i będę obserwował, jak łowisko do tego podejdzie. Jeżeli uznam, że brania następują często, no to wtedy zmienię na L-kę i wtedy będę trochę bardziej ofensywnie wędkował. Ojejku, czuję się trochę jak król. Zobaczcie, jaka reakcja jest. To się nazywa mocne wejście. Ale ryby potwierdziły, że można tu się poczuć jak król. Nie uruchomiłem stopera, jeszcze dobrze, żyłka się nie zatopiła, a już szczytówka się wyginała. No ciekawe, jak dalej się będzie łowisko rozwijać. Jeżeli te brania będą następować dosyć szybko, no to chyba będę musiał jeszcze więcej tam podawać peletów w łowisko. Zacząłem, można powiedzieć, tak tradycyjnie, podajnik wielkości S, nabiłem peletem i zrobiłem czapeczkę z zanęty F1. Także od tego zacząłem i jest pierwsza ryba. No, waleczne te karasie tutaj. No, ale trudno się dziwić, to już są ładne ryby. No, ta ryba ma, no nie pomylę się chyba, jak powiem, że ma ponad kilogram. Piękny, waleczny karaś srebrzysty. Zobaczcie, jaki grubisieńki. No piękna rybka. Jaki elegant zaprezentował płetwę. Wypuszczam go. Mam nadzieję na kolejne brania. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem 2 mm pelet Fin Perfect oraz zanętę Sonubites F1 Dark. Myślę, że taki bardzo oczywisty, prosty zestaw na łowienie karasi i karpi. Pelet przygotowałem jeszcze w hotelu, bo on potrzebował czasu, żeby dojrzeć. Ja pokażę może co zrobiłem. Do pudełeczka wsypałem pelet i do tego peletu dodałem tyle wody, żeby on tak mniej więcej był troszkę poniżej tych ziarenek, które znajdują się na samej górze. Więc powolutku tą wodę dolewałem bez pośpiechu. Oczywiście jak się przeleje, to można tą wodę zawsze odlać, ale lepiej nalać tyle, ile potrzeba. Przygotowałem całą paczkę tego peletu, czyli 650 gramów. Rozsypałem tą paczkę na 2 takie pudełeczka, no bo gdybym wsypał to do jednego pudełeczka, to by było prawie pełne pudełko, więc rozsypałem na 2 pudełka i na czas transportu, o, takie
ustawiłem w taki stos, czyli jedno pudełko przyciskało drugie, na tym drugim było kolejne pudełko. Dzięki temu uzyskałem tak jakby taki element, który dociska ten pelet, dzięki czemu ten pelet jakoś tak bardzo nie robi się pulchny. To jest efekt tego, co zrobiłem rano. Wrzucę to do kuwety, powstanie pewnie babka, trzeba będzie to rozkruszyć, ale to już czuję, że to jest fajnie przygotowany pelet. Dzięki czemu mam świetnie przygotowany, równomiernie nawilżony pelet, a przygotowanie jego zajęło no prawie nic. No i do tego peletu przygotowałem także porcję zanęty. Mam ze sobą miarkę, to jest pojemnik o objętości ćwierć litra, więc 3 takie pojemniczki zanęty, trzeci pojemnik i do tego dodaję 1 taki pojemniczek wody. Początkowo powstaje takie błotko, ale daję tej zanęcie 20 minut. To jest czas potrzebny na przygotowanie stanowiska wędek, więc po tym czasie tą zanętę rzucę na sito i będzie ok. Dokładny sposób przygotowania zanęty Sonubites F1 możecie zobaczyć tutaj w filmie na kanale Sonubites Polska. 3 weeks later. Zanęta, która jeszcze 20 minut temu była paćką, teraz jest taką zwartą bryłą, więc wrzucam te bryłki na sitko i po chwili będę miał piękną, puszystą mieszankę. Wyszła piękna zanęta, przesypuję ją do pojemnika i jest gotowa do łowienia. Oprócz zanęty i peletu przygotowałem coś jeszcze. Mam ze sobą chleb tostowy. Wiem, że karpie zimą oraz karasie bardzo lubią chleb tostowy, więc przygotowałem kromki chleba tostowego, które będę zakładał na haczyk, ale to pokażę w czasie wędkowania. A teraz przygotuję kilka kromek, przetrę je przez sito, żeby uzyskać taką białą, pulchną mieszankę, którą wykorzystam być może jako czapka w koszyczku do metody. Ja akurat nie miałem możliwości tego zrobić wcześniej, ale najlepiej taki chlebek przygotować sobie w domu, żeby nie nosić ze sobą sita i misek i całego tego opakowania. Przygotowałem trochę ponad pół tego pojemnika, myślę, że to jest około 0,7 litra. Wydaje mi się, że to wystarczy, ale jeżeli mi zabraknie, będę miał więcej pod ręką, więc przygotuję sobie w czasie łowienia. Niecałe 4 minuty jest kolejne branie. Myślę, że to jest karaś. Takie mam tu spostrzeżenia z tego wędkowania, że karasie biorą dosyć szybko, bo brania następują, no tak jak teraz było, do 4 minut. Karasie chcą się przy tym miejscu zatrzymać i żerują i te brania następują w miarę szybko. Natomiast jak z jakiegoś powodu nie ma brania, no to trzeba chyba troszkę wyczekać, bo wtedy jest szansa na karpia, więc myślę, że takie, jak ja patrzę na zegarek łowiąc na metodę, że na przykład trzeba przez zestaw przerzucać, jakby patrzeć tylko na te karasie, to bym przerzucał, nie wiem, co 5 minut powiedzmy, ale jeżeli jest rezerwa, żeby złowić karpia, to być może trzeba wytrzymać trochę dłużej. Już nawet nie wiem, czy to nie jest karp, bo tak tutaj bujnął się na końcu. Cała moja teoria, nie, no to karaś, tylko ładny, chyba największy dzisiaj. To już chyba ryba z 1,5 kilo jest. Ale grubas, ale grubas. Ale piękny. Chodź, kluseczko. Zobaczcie pana kluseczkę, przedstawiam wam. Oczywiście ryba do wypuszczenia. Zachowaj trochę gracji, bo widzowie chcieliby zobaczyć twój powrót. Powrót kluseczki. Prezentujemy wam powrót kluseczki. Ale kluseczka jest oparta. O, teraz go chyba ładnie
zmyliłem. Zobaczcie, powrót kluseczki. Wracając do myśli, którą rozpocząłem, zanim mi pan kluseczka nie pobrał mojej przynęty, no to jeśli miałbym patrzeć na to, co jakiś czas przerzucać zestaw, biorąc pod uwagę tylko brania tych karasi, no to myślę, że to by było około 5 minut, powiedzmy. 5 minut to by był taki okres, który przetrzymywałbym podajnik w wodzie. Natomiast branie karpia nastąpiło dużo później, myślę, że około 10 minut, więc biorąc pod uwagę to, no startując na przykład tutaj w zawodach i biorąc to pod uwagę, no to jeżeli wyczułbym, a to mogę też wyczuć obserwując szczytówkę, czy patrząc po tym, co się dzieje u sąsiadów, jeżeli zauważyłbym, że oprócz tych karasi trafiają się karpie, no to wtedy być może zamiast przerzucać co te 5 minut i nie mieć brania co te 5 minut, to po kilku takich pustych przerzutach chyba warto by było przetrzymać ten podajnik 10, być może nawet odrobinę dłużej w wodzie, żeby dać sobie szansę na złowienie bonusowego karpia. No, podczas zawodów to jest fajna rzecz, nagle wpada dodatkowa 3 kg ryba, no i oczywiście podczas prywatnego wędkowania też to jest bardzo przyjemne, bo ona świetnie walczy. Oczywiście jakby były karasie, no to bym nie kombinował, tylko łowił te karasie, no bo te ryby mają ponad kilogram, więc 2-3 karasie, no to jest już taki duży karp, powiedzmy tutaj. Duży, no taki ponad 3 kg karp. Dlatego karasie by były dla mnie pewniejsze. Dawno nie łowiłem z fotela i muszę przyznać, że jest dosyć komfortowo. Oparcie jednak to jest bardzo wygodny temat. Przed przyjazdem na to łowisko rozmawiałem z Narcyzem, pytałem się tutaj o warunki łowienia. Powiedział mi, że najczęściej łowią między 30 a 40 metrem. Także do takiego wędkowania wybrałem chyba moje ulubione wędzisko i najbardziej uniwersalne wędzisko metodowe, jakie znam, a mianowicie Monster Carp Feeder o długości 11 stóp, czyli 3,35. Dwuczęściowe wędzisko, które nigdy mnie nie zawiodło. Także mam ze sobą jedną wędkę, do tego mam kołowrotek Centris NT 520 z żyłką 0,23. Na końcu mam 7-metrowy odcinek strzałówki 0,28, na której mam założony trzonek ICS. Do niego będę montował, zacząłem od podajnika Flat Method Feeder wielkości S. Mam też przygotowane L-ki, ale też tak się zastanawiałem wcześniej, nie wiem czy wykorzystam, mam ze sobą podajniki Banjo XR. Jeśli uznałbym, że rybom bardzo pasuje kubka, z której pobierają przynętę, niekoniecznie przynęta, tylko ta kubeczka, więc być może skuszę się też na podajniki Banjo XR, żeby podać mniejszą kubkę i żebym miał pewność, że moja przynęta na pewno się w tej kubce znajduje, no bo z tego podajnika Banjo XR, które ma takie bandy, ścianki, zawartość tak się nie rozsypuje i ta przynęta lepiej się trzyma tego podajnika. Podczas gruntowania tego łowiska byłem tutaj wczoraj, przyjechałem, żeby zobaczyć, jak ono wygląda, więc dosyć, wydaje mi się, dokładnie tutaj obrzucałem to łowisko. Zauważyłem, że na dnie znajdują się takie kłaczki, nie wiem jak to nazwać, takie pozostałości roślin. Jak wyciągałem trzonek, na którym miałem założoną bombkę, miałem też przypon, więc na tym przyponie zauważyłem, że na węzełkach takie właśnie kłaczki się znajdują. Znalazłem takie miejsce, ono jest około 32 metry od brzegu. Znalazłem takie miejsce, gdzie tych kłaczków było najmniej, więc dlatego sobie wybrałem tą odległość łowienia. Nie zmieniałem tego i w tym wędzisku też mam 32 metry przygotowane. W międzyczasie, jak zacząłem Wam o tym opowiadać, nastąpiło branie. Brania są wyraźne, mam 1-uncjową szczytówkę, ona jest pewnie wyginana. Nie domyślam się, czy to jest branie, czy nie, ale podczas łowienia na metodę właśnie tak się to odbywa. Wydaje mi się, że to jest kolejny karaś. Piękne ryby, zazdroszczę tutaj tym wędkarzom, którzy łowią na tym łowisku, więc bardzo też serdecznie Was pozdrawiam, bo wiem, że tutaj społeczność, która rywalizuje na stawie numer 3 w Mełkwi, jest dosyć duża, więc cieszcie się tym wędkowaniem, bo to jest fajne łowisko, żeby przyjść i po prostu czerpać radość z łowienia ryb. Teraz ta ryba zaczyna się trochę bardziej stawiać, aż przeszło mi przez głowę, czy to nie będzie jakiś karp. No ale zobaczę. Latem
odróżnienie pocholu, odróżnienie karpia od karasia jest, no wydaje mi się, bardzo proste, bo karasie trochę walczą, trochę szarpią, ale można je w miarę tak statycznie holować, natomiast karpie no wariują, odjeżdżają. Teraz jest jeszcze końcówka zimy, więc te karpie jeszcze, no już widzę go, to jest karp, lustrzeń. Te karpie są jeszcze takie ospałe, więc one nie robią szaleńczych odjazdów, jakieś krótsze szarpnięcia. No ale taka ryba jako przyłów zimą, no mnie bardzo cieszy. Mam rozłożony nieduży podbierak 18-calowy, więc zmieszczenie takiego, no myślę, że ponad 3 kg czy około 3 kg karpia do tego podbieraka, no to już jest może nie bardzo trudne, ale nie jest łatwe. Ryba wygląda na taką dosyć wychudzoną po zimie. Przypuszczam, że latem ona będzie miała większy brzuszek. No ale zobaczcie. Piękne wąsiska, pomarańczowy kolor przy ogonie, te końcówka płetwy ogonowej na dole, taka piękna, już wchodząca w czerwony, łuski przy ogonie. Piękna ryba, trochę zniszczona płetwa grzbietowa, ale no, pięknie się prezentujesz. No dobra, płyń po starszyznę, a ja łowię dalej. Zanęty i peletu przygotowałem na tyle dużo, żeby mi to wystarczyło na całe wędkowanie. Przesypałem w mieszalniki z EVA, natomiast ta boczna tacka, która jest bardzo wygodna w transporcie, no nie jest tak obszerna jak moja tacka XL, którą wykorzystuję na co dzień, więc musiałem trochę tutaj sobie zredukować rzeczy, które mam na bocznej tacce. Dlatego główne pojemniki z zanętą i z peletem znajdują się pod moim siedziskiem. Pada deszcz, więc moje siedzisko i ja jesteśmy tutaj osłoną dla tej zanęty i peletu, żeby nie przemokły. Natomiast pod ręką mam zanętę i pelet przesypane w malutkie, jednopintowe pudełka na robaki. Dwa, trzy karasie, no to jest już taki duży karp, powiedzmy tutaj. Duży, no taki ponad 3 kg karp. Dlatego no te karasie by były pewnie pewniejsze. Pewnie pewniejsze. Na razie karasiowe łowy są bardzo regularne. To branie nastąpiło po 4 minucie, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Myślę, że ja dzisiaj mam troszkę łatwiej, bo nie mam konkurencji na tym łowisku. Jak tu przychodzą zawody, a rozmawiałem właśnie z Rafałem, który mi tu opowiadał, jak rozstawiają stanowiska, i na tym łowisku jest, tutaj na tym otwartym terenie są 22 osoby i później tam dalej są wędkarze, kolejne 2 osoby rozstawione w kolejnych 2 sektorach, więc jak tutaj 44 osoby będą łowić, no to jest większa konkurencja, ryby już wiadomo, troszkę więcej hałasu, ryby są bardziej ostrożne, więc pewnie jest trudniej. O, zawinęła się, ale jeszcze walczy, nie odpuszcza. I kolejny piękny karasek, pewnie zapięty, to jest bardzo też cenne, że te ryby się nie wypinają. Akurat karasie to są takie ryby, które niestety no zdarza się, że się wypinają. Myślę, że częściej jak karpie. Na razie mam 100% skuteczność. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Galanty. I do góry. Chciałbym zwrócić uwagę na zarzucanie i później to, co robię z wędką po zarzucie. Myślę, że to jest bardzo ważne. A mianowicie zarzucam zestaw. Gdy doleci mi do klipsa, to cofam wędkę, ale nie prostuję ją przed siebie, tylko mniej więcej jestem tutaj przy podpórce. Dzięki temu, gdy zamknę kabłąk, mogę odstawić wędzisko. Trochę wygięta szczytówka
na tyle mało wygięta, że wybiera mi ten luz, który powstaje na żyłce. Dzięki temu też ta żyłka dobrze tonie. Zestaw jest napięty, gotowy do zacięcia, ale nie jest nadmiernie wygięta, więc mi nie przesunie podajnika, czego nie chciałbym. Chciałbym, żeby tamten podajnik opadł na dno. Ta czapeczka, która tam została zrobiła w wodzie jakieś zamieszanie. Pelet razem z podajnikiem i przynętą opadł na dno. Pelet się obsypał, a przynęta znajdowała się jak wisienka na torcie na tej kubce peletu. Taki jest mój zamysł i mam nadzieję, że to tak wygląda na dnie. Później Ci poopowiadam. Teraz cieszę się holem ryby. No ciekawe, co to będzie. Chyba będzie waleczny karaś. To na karpia za słabo idzie, ale to może być grubasek karaś. Kolejna kluseczka. Dzisiaj Państwo kluseczka są najbardziej pożądanymi gośćmi tutaj w moim podbieraku. No, ryba jest tu bliżej brzegu. Mam dosyć pewny sprzęt, więc tak wcale jakoś tam delikatnie jej nie holuję. Na przyponie mam żyłkę 0,19, haczyk 14 KKHB, pewny haczyk. Jak widać, tym karasiom nie przeszkadza. To już są duże, ładne ryby, więc nie wygłupiam się z jakimiś haczykami numer 18 czy 16, żeby tych ryb nie tracić, żeby mieć pewne zacięcia. No to jest zdecydowanie ryba z klanu kuleczka. No to jest zdecydowanie ryba z klanu kluseczka. Czyli to jest dzisiaj mój ulubiony klan tutaj z tego łowiska. Zobaczcie, jaka klucha. Grubiutki taki brzuszek tutaj odstaje. Tak chyba też widać, jaki to jest grubasek. Piękna ryba. No, panie kluseczka, wracaj i wołaj resztę. Bardzo mi się podobasz. Zobaczcie, jaki pyszczek ma ładny. Nawet nie wiedziałem, że one tak potrafią wysuwać ten pyszczek. No, zadziwia mnie pan, panie kluseczka. Zobaczcie, jaką piękną fakturę na skrzelach, na pokrywie skrzelowej mają te karasie. Już kolejny karaś zauważyłem, takie promieniście rozchodzące się tutaj paseczki. Przepięknie to wygląda. No, zobaczymy, jak on odpłynie. Skubanie. Chciałem dokończyć myśl, którą przerwał mi pan kluseczka, ale pan leniwiec tak wolno tutaj szedł z kamerą, że nastąpiło kolejne branie. Nie wiem ile. Włączyłem stoper, widzę teraz 32 sekundy, więc może pan leniwiec to było złe określenie. To taki wolny sprinter. Była krótka sesja zdjęciowa, ale jestem znowu. Zobaczcie, kolejny piękny karaś. No, kurczę, grubaski tutaj żyją w tym stawie numer 3. Rybę wypuszczam i no, łowię dalej, no bo chyba to łowisko teraz dobrze żyje, więc warto to wykorzystać. Wracam po raz kolejny do myśli odnośnie zarzucania. Wspomniałem, że zarzucam i ustawiam wędkę tak bardzo blisko tutaj tej podpórki, ale bardzo według mnie też ważne jest przy łowieniu w ogóle na łowiskach komercyjnych, żeby zabezpieczać wędkę, żeby nam ryba podczas brania tej wędki nie zabrała. Więc dolnik mam tutaj umieszczony na podpórce, ale dodatkowo jeszcze w tej podpórce multi, tutaj jest pierwszy taki ogranicznik większy, więc tutaj ustawiam wędzisko, opieram blank i staram się, żeby przelotka, pierwsza przelotka właśnie się opierała, więc można to sobie wyobrazić, że jakby ryba chciała mi tą wędkę zabrać, byłoby gwałtowne jakieś branie, no to ta przelotka no to jest coś, co by zabezpieczało to wędzisko, żeby ono nie zsunęło się do wody. Tak samo tutaj
ta pierwsza wypustka, ta pierwsza ścianka w tej podpórce. Ta przelotka to jest taki ogranicznik, która zabezpiecza wędzisko, żeby podczas gwałtownego brania nie wpadło do wody, nie zostało wciągnięte do wody. Zmieniłem podajnik, wybrałem podajnik też 30-gramowy, ale w rozmiarze L. Takie mam przeczucie, że chyba trzeba podawać troszkę większą porcję tego peletu. I jeska chyba już jest troszkę za mała. Pomimo tego, że to jest zima, tutaj jest chyba dosyć spora populacja tych karasi, które wyjadają ten pelecik. Oprócz tego są karpie, ale są też, z tego co wiem, takiej wielkości, mniej więcej tej wielkości leszczyki. No i one też wyjadają ten 2-milimetrowy pelet, więc żeby te ryby, które mam wrażenie, że coraz więcej pojawia się ich w stanowisku, żeby tam to łowisko było dla nich takie stabilne, żeby miały tam się przy czym ustawić, żeby tylko nie wpadały i wypadały z tego stanowiska, no to podaję im większą porcję teraz. Wykonałem chyba ze 2 czy 3 zarzuty takie, w których nie nastąpiło branie. Czekałem nawet ponad 5 minut. Nie nastąpiło branie, nie miałem żadnych obcierek, więc tak sobie zdawałem sprawę, że raczej karpi nie mam w łowisku. No i uznałem, że trzeba wybrać większy podajnik, o czym wspomniałem, więc to był teraz pierwszy zarzut tym większym podajnikiem i po ponad 2,5 minucie nastąpiło branie, więc mam nadzieję, że te bardziej obfite teraz nęcenie powiem, no bo w tym koszyczku podaję dużo większą porcję mikropeletu, że to spowoduje, że te karasie znowu się teraz ustawią i będą znowu znowu będę miał regularne brania. Chyba znowu ten z klanu tych kluseczek. Kurczę, piękne te karasie tutaj są, grubiutkie. Szybka prezentacja. Zobaczcie, no też ma troszkę brzuszka. Szybka prezentacja i do wody. Rybka do wody. Zobaczcie, pokażę jak nabijam podajnik. Dzisiaj najlepiej, tak jak do tej pory, działa kolor pomarańczowy, więc malutki waftersik w kolorze pomarańczowym. Zakładam go na bagnet. Podajnik wypełniam wstępnie peletem, tak mniej więcej powiedzmy do połowy. Umieszczam ten waftersik w środku. Dosypuję peletu tak, żeby nawet była górka, delikatnie go ugniatam. I teraz bardzo mocno odciskam go tutaj w foremce. Dosyć mocno dociskam, żeby tworzył taki no dosyć zwartą całość. Żyłkę umieszczam do dołu i robię czapkę. Tą czapkę robię albo z zanęty. Tego już ręką nie dociskam. Wygląda to w ten sposób. Zamysł jest taki, żeby ten podajnik, który wpadnie do wody, ta czapeczka jest na tyle mocno ściśnięta, przynajmniej tak się staram to robić, oczywiście nie zawsze się to udaje, ale na tyle mocno ściśnięta, że wytrzymuje szarpnięcie, które powstaje podczas zarzutu. Natomiast zależy mi na tym, że gdy ten podajnik wpadnie do wody, to ta czapeczka, ta część wierzchnia ma z tego podajnika się uwolnić i ma po prostu w formie takiej chmurki spaść do wody. Ona jest, tak jak widzicie, dosyć lekko dociśnięta. Ona robi jakąś tam chmurkę, troszkę zapachu pozostawia, nakierowuje te ryby, które przypuszczam pływają w toni, bo tu jest ponad 2 metry wody i one sobie ładnie dopływają do mojego podajnika. Ta pozostałość spada na dno, pelet się obsypuje i przynęta jest gdzieś tutaj w obrębie tej kubki peletu. Zamiast tej czapki właśnie albo z zanęty, to jest zanęta F1 Dark, to jest zanęta, która zawiera mielone pelety, ma ciemny kolor, więc wykorzystuję tą zanętę, ale można też wykorzystać chleb tostowy, który pokazałem na początku. To jest chleb przetarty przez sito, ja go w ogóle nie dowilżałem, zobaczcie. Też taką czapeczkę można wykonać z tego chleba i tu też
Też chciałbym, żeby ona wytrzymała zarzut, a po wpadnięciu do wody też gdzieś tam podczas opadania się uwolniła i ona w wodzie zachowuje się właśnie tak. W oczekiwaniu na branie pokażę Wam, jak wykorzystuję chleb tostowy, o którym wspomniałem na wstępie. Mam tutaj przygotowane, zobaczcie, to jest taki zestaw do wycinania mielonki, czy właśnie chleba tostowego. Przygotowałem rano, to są 2 kromki chleba tostowego. Odciąłem skórkę. Te 2 kromki trafiły do mikrofali na 15 sekund. Zrobiły się takie ciepłe, bardzo wilgotne. Wystarczyło je zwałkować, wrzucić do torby foliowej i powstał taki zwarty placek. Tutaj mam wykrojnik, to jest chyba 8 mm, więc jeżeli one można je ustawić w takiej opcji tak jak teraz, więc można ileś tych kawałków wykroić, albo można po przekręceniu tutaj tego tłoczka spowodować, że tylko tak jakby ten tłoczek działa też jako taki ubijak, bym powiedział. Więc dzięki temu wycinam krążeczki. Myślę, że 1, można nawet spróbować ze 2, czyli to tak jakby z 4 kromek chleba, 4 takie krążki. I zaprezentuję Wam, jak pięknie to wygląda na haczyku pod wodą. Dobra, krążki mam przygotowane. Żeby założyć je na push stop, będę potrzebował igły do push stopów. Mam tutaj przypon z push stopem, więc igła wędruje na push stop i zakładam te 2 podwójne krążki na włos. Blokuję je push stopem, żeby nie spadły z haczyka. Chodźcie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda pod wodą. Chlebek po wpadnięciu do wody, jak widać, już nabiera coraz większej objętości, robi się bardziej puszysty, coraz bardziej zwarty. Jeszcze widać, że to były 2 wycięte oddzielne krążki, ale po chwili on się zrobi jeszcze większy. Jeszcze gdy ta woda tam spenetruje ten zbity chlebek, to on bardzo dużo powiększy swoją objętość. Zobaczcie, jakie to jest zwiewne, taka jak to Artur Matczak mówił, chmurka. Zobaczcie, to jest mięciutka taka przynęta, która dobrze trzyma się haczyka, więc ryba podpływa, zasysa jak taki zbitą śmietankę, deserek. O tej porze roku to bywa bardzo skuteczna przynęta właśnie na karpie i na karasie. Nie dała mi ryba wypić herbaty, zarzuciłem zestaw. Nalałem sobie herbaty, wziąłem łyka i nastąpiło branie. Nie narzekam, bardzo się z tego cieszę. Także mam nadzieję, że ten większy podajnik spowoduje, że te ryby chętniej będą chciały tu się ustawić, że poczują, że to jest miejsce, gdzie jest pożywienie i warto tutaj zostać na dłużej. Kurczę, te karasie są tak waleczne, no ale może dlatego, że takie duże są, bo to są ryby, no myślę, że te największe to nawet ponad 1,5 kilo mają. Także już takie zacne ryby. Ojejku, piękna ryba, kolejna piękna ryba. To karpik mały, dlatego taki chochlik. Tego złota tak nie było widać tutaj na tej powierzchni. Zmarszczona woda jest falą. Dobra, wypnę haczyk. Zobaczcie, jaki piękny, pełnołuski karpik. Nieduży, ale no ty masz, bracie, tutaj przed sobą przyszłość. Będziesz piękny. Wracaj do siebie. Na główkę poszedł. Fajna, chociaż muszę przyznać, zimna wyprawa zbliża się ku końcowi. Jeszcze mam nadzieję, jakieś ryby Wam zaprezentuję, ale
To jest już taki czas, żeby podsumować wędkowanie. Na początku wspominałem o chlebie tostowym, pokazałem że przygotowałem sobie te kromki chleba, te sprasowane. Pokazałem, jak się je zakłada na włos, natomiast no dzisiaj to nie zadziałało. Jakoś to nie było coś, co zmieniło moje łowienie. Nie złowiłem na to ryby, także miałem to ze sobą, spróbowałem, ale no jakby były jutro zawody, to tego bym nie miał ze sobą, bo to było coś, co było niepotrzebne zupełnie. Bądźcie na to otwarci. Zaprezentowałem taki element, który sprawdzał mi się podczas takiego zimowego czy wiosennego wędkowania na łowisku specjalnym, więc warto mieć w głowie, że też taka przynęta może dać rybę. O samym wędkowaniu to też mówiłem w czasie łowienia, natomiast teraz na końcu chciałbym się skupić na fotelu, no bo to myślę, że wielu wędkarzy zainteresuje taka moja opinia. Ja nie jestem wędkarzem, który łowi z fotela, więc często o łowieniu z fotela się nie wypowiadam, natomiast no tutaj parę godzin na tym fotelu spędziłem. Musiałem go przynieść na plecach. Co prawda nie jakoś bardzo daleko, ale noszenie tego fotela no to nie jest jakieś bardzo uciążliwe, bo on waży prawie nic. Myślę, że Michał tutaj gdzieś w tym filmie napisze wam, montując ten film, napisze, jaka jest dokładna waga tego siedziska. Nie jest to ciężkie siedzisko do przenoszenia. Bardzo wygodnie się to przenosi, jest pasek na ramię. Więc jeśli chodzi o fotel w transporcie, świetna sprawa. Lekki, kompaktowy. Nogi montuje się w specjalnych takich klamrach pod fotelem. W zestawie jest jeszcze boczna półka, federarm, uchwyt na dolnik, więc to wszystko można spakować w złożone siedzenie i oparcie, tam to się zmieści. Po rozłożeniu jestem bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi o stabilność tego fotela. Naprawdę, nie spodziewałem się, że no w sumie taki prosty fotel, no bo to jest taki nie za drogi fotel, może być tak stabilny, tak wygodny. Miękkie siedzisko, miękkie oparcie. To oparcie ma wystarczającą wysokość, tak jak dla mnie, więc siedziało mi się dzisiaj naprawdę komfortowo na rybach. Zastanawiałem się, jak będę odczuwał to wędkowanie, nie mając podnóżka. Nie miałem z tym żadnych problemów. Akurat tutaj mam takie miejsce, gdzie no nie stoję na bardzo dużym skosie, więc tak sobie ustawiłem ten fotel. Tutaj wybrałem takie miejsce, żebym miał w miarę wygodne miejsce na nogi. Bardzo komfortowo, nie brakuje mi tego podnóżka. Jeśli chodzi o federarm, o uchwyt na dolnik, ja znam te produkty, więc wiem, że to są świetne produkty. Sprawdziły się, ewentualnie jakbym może bardzo często łowił na metodę, albo bym łowił tylko na metodę, to chyba bym pomyślał nad wymianą tego uchwytu, ale to za nieduże pieniądze można taki uchwyt z takimi odstającymi żeberkami kupić, w którym się montuje, tak zabezpiecza dolnik, więc jakby ryba chciała zabrać nam wędkę, no to ten dolnik będzie trzymany właśnie przez ten uchwyt. No to takie coś mógłbym dokupić. Ale jeżeli chodzi o stabilność, wygodę, super sprawa. Boczna półka, no nieduża, no na tym za wiele się nie zmieści. Jestem przyzwyczajony do większych bocznych tacek, ale na takie podstawowe łowienie, dlaczego nie? Zanęta nie w dużych mieszalnikach, tylko w małych pudełeczkach. Do tego zmieściły się przynęty. Mam pudełko, w którym mogę sprawdzać, jak zachowuje się mój podajnik, czy koszyk, czy pelet. Mogę też w nim umyć ręce. Mam też miejsce, żeby umieścić zapasowe przypony, kubek z herbatą. Wszystko mam pod ręką. Mogę w łatwy sposób wyjść z tego fotela. Po prostu tutaj podnoszę wędkę albo odsuwam ją i wychodzę z fotela. Rzeczy, które no nie mieszczą się na tatce, tak jak na przykład mam pelet przygotowany w mieszalniku, no to ten główny mieszalnik mam po prostu pod pupą, osłonięty przed deszczem. Więc nawet jakby się tak zdarzyło, że padałby deszcz i to by mi się zmoczyło, no to tam miałbym zapasowy pelet i zanętę. Słuchajcie, no ja się mogę tylko w dobrych słowach o tym fotelu wypowiadać. Pewnie jak chcielibyście spędzić na nim całą noc i liczylibyście na jakąś drzemkę, to być może przydałby się fotel z regulowanym oparciem, natomiast na kilkugodzinne wędkowanie, a jeszcze jak na przykład musicie kosz czy te siedzisko przenieść na własnych plecach, super rozwiązanie. Ja jestem pod dużym wrażeniem. I być może będę częściej korzystał z takiego rozwiązania na rybach.
czas kończyć ten film, więc tak mam jakieś też przemyślenia, bo w międzyczasie robiliśmy live, tam na tym live'ie, no nie za bardzo, ja to łowisko zaniedbałem przed live'em i nie za bardzo te ryby brały. I ktoś na live'ie podpowiedział, żeby zarzucić na 40 metrów, więc mniej więcej na 40 odwinąłem, zdjąłem żyłkę z klipa, odwinąłem ileś metrów, zarzuciłem przed siebie, złowiłem karpia. Złowiłem karasia, za chwilę złowiłem karpia. Miałem jakąś obcierkę, więc coś się działo i tak sobie pomyślałem, kurczę, zaczęło się dzisiejsze łowienie, pierwszy zarzut od razu była ryba. To wygląda tak, jakby rybom nie odpowiadało takie miejsce, które jest bardzo obficie zanęcone. Nie wiem z jakiego powodu, ale jakoś one być może są tu często łowione, wypuszczane te ryby i one takie obficie zanęcone miejsce jest dla nich podejrzane. No bo jeszcze tak bym się zastanawiał, jakby było takie obficie zanęcone i mam na przykład obcierki, nie mogę ryby zaciąć, no to wiem, że za dużo przynęt jest na dnie, te ryby pływają, zjadają wszystko dookoła oprócz mojej przynęty. Ale tu nie miałem żadnych wskazań, co by wyglądało tak jakby te ryby odsuwały się od tego tak obficie zanęconego miejsca. Więc teraz w ogóle zarzuciłem ahoj przygodo przed siebie, żeby tylko trafić w wodę ten zestaw. Po 3 minutach nastąpiło branie, więc za chwilę to już będzie ostatni zarzut chyba w tym filmie. Też zarzucę zestaw, oby trafić w wodę mniej więcej przed siebie i zobaczę, czy to przyniesie rybę, czy to potwierdzi tak jakby moje przypuszczenia. Bo być może tutaj trzeba łowić po prostu bez klipsa, zarzucać i wtedy będą naprawdę częste brania. No i to jest ładny karaś. Oj, to jest karaś z rodu kluseczka. Ojejku. Popatrzcie, jaki kluseczka. No wszystkie robią to samo, no. Dobra, szybka prezentacja i pan kluseczka wędruje do wody. Dziękuję panie kuleczko, że tutaj nas odwiedziłaś. Płyń sobie wolno, znaczy szybko, ale że w sensie, że wolno, że jesteś uwolniona. To był ostatni rzut, więc mam nadzieję, że uda mi się tą rybę wyholować i wam zaprezentować. Tak w międzyczasie, jak będę ją holował, to jeszcze tak może troszkę zaspoileruję, ale szykujemy dla was konkurs na kanale Preston Innovations Polska, więc śledźcie ten kanał. Jeśli nie subskrybujecie, zachęcam do subskrypcji, żebyście na bieżąco dostawali informacje. Do wygrania w konkursie będzie ten zestaw, na którym ja dzisiaj siedzę, czyli fotel, federarm, uchwyt na dolnik oraz ta boczna tacka. Dokładnie ten zestaw, w którym łowię. On będzie używany raz na rybach, ale pójdzie do jakiejś, mam nadzieję, szczęśliwej osoby. Też tak, poszła do boku, tak jakby to nie była mała ryba. Może znowu kluseczka. Tak, już tam widziałem, jak się wykluskowała pod powierzchnią. No piękne te karasie tutaj w mełgwi są. Mam cię. Co wy jesteście ze szkoły tańca? Kluseczka czy jak? Ostatni karaś na dzisiaj, więc bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli się podobało, do zostawienia łapki w górę, do komentowania. Ja się będę żegnał. Rybę wypuszczam. Że bardzo wam dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że się nie skąpię, ale no kluseczka. Tanecznym krokiem pojechał. Do zobaczenia.
7-metrowy odcinek strzałówki 0,28, na której mam założony członek.